Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku podcastu Visionaries. Miejsca, w którym chcemy rozmawiać z osobami, z gośćmi, którzy mają coś do powiedzenia i mają świeże spojrzenie przede wszystkim na technologię i rozwój tej technologii. Pierwszym naszym gościem jest Sebastian Bobrowski z firmy Infact, współzałożyciel tej firmy. Cześć Sebastian. Cześć, cześć. Fajnie, właśnie chciałem Ci przede wszystkim podziękować za to, że zgodziłeś się być pierwszym gościem w takim podcaście, który dopiero się tworzy, którego forma dopiero powstaje, także przyszedłeś trochę w ciemno. Bardzo mi miło, tak, przyszedłem w ciemno, zobaczymy, co się będzie działo. Myślę, że będzie w porządku. No dobrze, to słuchaj, na YouTubie znalazłem parę wywiadów z tobą, parę takich podcastów, jedne z kamerą, jedne bez. I wszystkie zaczynały się od tego, że było przedstawienie ciebie, powiedzenie, że jesteś współzałożycielem Infactu, odpowiedzialnym za stronę technologiczną. Druga osoba jest odpowiedzialna za marketing i biznes i że założyliście Infact 5, 10 albo nie wiem, 15 lat temu, w zależności jaki to był podcast, kiedy powstał, ale to jest podcast Visionaries i chciałbym ciebie zapytać, gdzie widzisz Sebastiana Bobrowskiego za rok, za 2 i może za 20? To prawda, tak, z Wiktorem Zarotą wspólnie założyliśmy Infact 15 lat temu i od tego czasu pomagamy przedsiębiorcom i księgowym prowadzić biznes w Polsce, zajmować się tym, co dla przedsiębiorców ważne, czyli swoimi klientami, a wszystkie rzeczy związane z wystawianiem faktur, księgowością i koło tego to po naszej stronie. Tak. A ty, gdzie widzisz siebie właśnie za rok, za 5, za 20? Ludzie mówią, że te rzeczy, które nam się wydają za 5 lat, zwykle je jakby nie doceniamy. W sensie wydaje się nam, że za 5 lat będzie dużo więcej rzeczy, dużo więcej się wydarzy, a to za 10 lat to tak by dużo mniej, także to myślę, że ciężko powiedzieć dzisiaj. To bardziej Ciężko to jest, wiesz, co się będzie działo z technologią, co się będzie działo teraz z zmianami technologicznymi związanymi ze sztuczną inteligencją. To jest taki jakiś, na pewno się będę tego tematu trzymał technologicznego, jak tą technologię do księgowości, dla przedsiębiorców użyć tak, żeby tym przedsiębiorcom ten biznes w Polsce i na świecie dobrze się prowadziło. To taki. Czyli dedykujesz ten czas rozwoju biznesu. Tak. A za 20, jak widzisz, no za 20 lat to już nie jesteś bardzo młody, więc nie powiem, że idziesz na emeryturę, ale jak widzisz, nie? Jakieś marzenia może? Czy jeszcze to jest sfera planów? Ciężko to dzisiaj powiedzieć, Okej. To tak, rodzina ważna, Rower, sport, tak. to są takie rzeczy ważne, ale nie za 20 lat, tylko tak już No pewnie. jutro, więc. Tak, właśnie zanim jeszcze tutaj zaczęliśmy nagrywać, to mówiłeś, że dużo jeździsz na rowerze, że to jest taka część, jedna z twoich pasji, jak zrozumiałem, coś co łączy ciebie i rodzinę. Tak, biegam, jeżdżę na rowerze, trochę pływam, zrobiłem triatlon, tak, zrobiłem kiedyś w swoim życiu triatlon, zrobiłem półmaraton z całkiem jak na pierwszy raz dobrym wynikiem, także te sportowe rzeczy bardzo się łączą z tymi technologicznymi, tu jednak siedzimy dużo przy komputerze, jakby rozmawiając z ludźmi na spotkaniach, no i to ciało też już musi w pewnym momencie odpocząć, także połączenie tego sportu też czasem z rodziną, no to mi bardzo siada. No i tak samo ciało, no to bezpośrednio jest związane z zdrowiem psychicznym, przecież psyche i soma są bezpośrednio połączone, jedno wpływa na drugie, także fajnie to słyszeć, naprawdę ekstra. Ale wracając właśnie do technologii, powiedziałeś, że chciałbyś poświęcić ten czas w przyszłości technologii, to jak ją widzisz, w którą stronę będzie się rozwijała? Myślę, że ten temat takiej sztucznej inteligencji to jest jakiś taki jeden temat. Drugi temat, który widzę, że coraz bardziej firmy do niego zmierzają, to jest temat integracji API, więc przy sztucznej inteligencji są oczywiście te zimy AI. Co 7 lat jest taki cykl i faktycznie tak jest, jak my w 2016 roku pierwszy raz zaprzęgaliśmy mechanizmy machine learningowe do pomocy przy księgowości, to była wtedy taki moment, że wszyscy bardziej na to patrzyli. Potem minęło akurat 7 lat i teraz znowu
pod koniec poprzedniego roku się temat wraca, przy czym on w trakcie się bardzo, bardzo rozwinął, więc myślę, że te rzeczy związane z machine learningiem bardzo, bardzo się rozwiną i one w takich miejscach jak dostarczanie, oprogramowanie, czy to samo tworzenie dla programistów, KitKat Copilot, czy użycie dla tego końcowego klienta w postaci tego, jak to zrobić, żeby ten księgowy, który już dzisiaj nie, ale powiedzmy tam 10 lat temu bardziej się zajmował wprowadzaniem danych, jak to zrobić, żeby ten księgowy mógł bardziej pomagać przedsiębiorcom, rozmawiać z nimi, niż zajmować się takim samym wpisywaniem danych do oprogramowania. Okej, no to pytanie od razu może pod włos, tak trzymamy mnie trochę na później, ale widzę, że już do tego doszliśmy. Kiedy AI zastąpi waszych księgowych? Nigdy. Myślę, że No, nigdy. okej. Że to Dobra. jakby szło dalej, jak gdyby nasi przedsiębiorcy potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem, że ten księgowy będzie miał jeszcze bardziej zaawansowane narzędzia niż dzisiaj. Już dzisiaj jakby korzystając z infaktowej księgowości ci przedsiębiorcy z jednej strony wystawiają faktury. Dzisiaj w większości przypadków te rzeczy machine learningowe są po stronie, pomagają księgowym w księgowaniu kosztów. Ponad 40% kosztów u nas się księguje automatycznie. Dalej księgowy musi je sprawdzić. Czyli jest jeszcze krok ludzki w tym procesie. Jest krok ludzki, natomiast jakby cały ten proces już jest dzisiaj zrobiony automatycznie. To już jakby dawno temu zauważyliśmy taką sytuację, że te koszty, które przedsiębiorcy mają, one są powtarzalne z reguły z miesiąca na miesiąc. Jakby automatyzacja tego uwalnia tą energię księgowego, ten jego też czas do tego, żeby bardziej się temu przedsiębiorcy przyjrzeć z wyższej perspektywy niż z tej, czy zaksięgowałam wszystkie koszty. Także tutaj myślę, że jest taki duży punkt i on będzie postępował. Nie? My to już w 2016 roku pierwsze mieliśmy mechanizmy, od 2016 roku to u nas działa produkcyjnie, mechanizmy, które część dokumentów księgują automatycznie. Myślę, że ten procent będzie tylko wzrastał, no i jakby poprawność też tego księgowania też będzie wzrastać. To myślę, że jest tylko droga w jednym kierunku, ale dzięki temu księgowi będą mogli się jeszcze bardziej skupić na tym, jak to z tymi przedsiębiorcami dobrze im pomóc. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, taka część powiedzmy wykonawcza, która jest powtarzalna, zostanie zastąpiona przez modele, ale księgowi będą dzięki temu mieli jeszcze większy kontakt z przedsiębiorcą, będą mogli więcej czasu poświęcić na taki daily operations, na rozmowy. Tak, będą takim jakby trochę bardziej superwajzorem tego, co zrobił, co się wydarzyło automatycznie, po to, żeby zobaczyć, co ten przedsiębiorca, w jaki sposób jeszcze jako taki virtual CFO, jak można mu pomóc. Brzmi trochę jakby sztuczna inteligencja miała nas trochę uwolnić od takich zadań powtarzalnych i przesunąć nas w stronę bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Tak mi się wydaje, że dzisiaj jakby część tych prac, które wszyscy wykonują, są jednak takie mechaniczne i że te prace pierwsze zostaną jakby ograniczane, a jakby ta część ludzka jednak jest. Nie? To tak jak my dzisiaj tu rozmawiamy nawet bezpośrednio i się Dokładnie. Przyjechałem do Warszawy dzisiaj po to, żebyśmy tutaj się spotkali, no to rzeczy technologiczne, one jednak tego tak nie zastąpią. I ten kontakt człowieka z człowiekiem, bez względu na to, jakby dużą technologię tam z tyłu nie dostarczali, no to on się nie zmieni. Czyli nie obawiasz się, że sztuczna inteligencja zabierze pracę? Nie ma takiego dotychczas przykładu. Wszystkie zmiany, wszystkie rewolucje technologiczne, które były dotychczas, spowodowały, że tak, część prac się zmieniało, ale one się zmieniały bardziej niż to, że zostały w jakiś sposób usunięte. Nie uważam, że tak będzie. Czyli taki klasyczny przykład widziałem w internecie ludzi, którzy mają tablice, zatrzymajcie kalkulatory, one zabiorą nam pracę. No to nie ma takiej sytuacji. Nie? Już ludzie dzisiaj też nie bardzo korzystają z tych kalkulatorów, bo mają Excela, mają ten kalkulator wbudowany do komputera, już takiego powiedzmy osobnego, no to nie, ale temat tego, że liczymy i mnożymy 3 liczby przez siebie, no to cały czas jest. Tak, no w ogóle przesuwanie takie gromadzenia wiedzy, że już nie starasz się być encyklopedią, tylko wiesz, że ta wiedza jest zgromadzona w innym źródle i po prostu w niej przeszukujesz, więc to jest takie trochę przesunięcie twoich umiejętności.
No i myślę, że tutaj w tematach księgowych jest dokładnie to samo, że jakby tak naprawdę tą wiedzę, którą księgowi dzisiaj mają i to doświadczenie, też dzięki temu, że część rzeczy jest, coraz więcej jest rzeczy zautomatyzowanych, coraz więcej rzeczy deweloperzy, którzy z nami pracują, zautomatyzowali, no to dzięki temu ten księgowy może się skoncentrować bardziej na tym kliencie. Okej. A powiedziałeś jeszcze coś takiego jak, że oprócz sztucznej inteligencji w Infakcie będziecie koncentrować się też na integracji API. Tak, to myślę, że jest też taki, ten trend już trwa, on nie jest taki bardzo głośny, jak trend teraz sztucznej inteligencji, natomiast to jest taki trend, który jest bardzo, nam w Infakcie on bardzo też przyświeca biznesowo. Są organizacje, które się koncentrują na danym rozwiązaniu, dostarczeniu danego oprogramowania, danego pakietu oprogramowania i dobrze się zintegrować, zamiast robić to samemu. My się skoncentrowaliśmy na wystawianiu faktur i na księgowości. Pracujemy teraz bardzo mocno nad rozwojem API, na to, żeby to API było jeszcze bardziej otwarte niż było dotychczas, chociaż mamy je już tam dobre kilka lat, po to właśnie, żeby my się chętnie integrujemy z dostawcami pod kątem rozwiązań, bardziej niż chcemy je pisać sami. Myślę, że to jest taki duży trend, ponieważ oprogramowanie jest coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniej się je z jednej strony wytwarza, więc ten element integracji, API, sandboxów i całego tego procesu, jak to sobie z tym radzić i też tego wyboru partnera, nie? Że to jakby jest wiele organizacji, które ma API, ale to jednak jeszcze na tym poziomie ludzkim, wracając do tematu sztucznej inteligencji, jest jednak bardzo ważny element, żeby się z tym partnerem dobrze go dobrać i dobrze z nim później pracować. My mamy bardzo dobre doświadczenia z partnerami, mamy takich partnerów, z którymi pracujemy już wysokie kilka lat i nam to działa. Czyli co, zamykacie wasz dział IT, czy? Nie, jakby koncentrujemy się dzisiaj na tym, żeby właśnie otworzyć bardziej nasze oprogramowanie pod kątem API. Zmieniamy dokumentację po to, żeby była jeszcze bardziej czytelna, po to, żeby było przykłady, były w większej ilości języków. Dorabiamy rzeczy związane z sandboxami, żeby jeszcze łatwiej się integrować z zewnętrznymi, żeby jakby zewnętrzni deweloperzy mogli się integrować. Z drugiej strony taką dużą zmianę technologiczną, którą zrobiliśmy, ja byłem zawsze fanem mikroserwisów i tego, żeby jakby utrzymywać logikę danej aplikacji prostą i je jakby rozdzielać, ale w tym nam bardzo pomógł temat takiej własnej aplikacji autoryzującej, która dla użytkownika pozwala to, że użytkownik pomiędzy poszczególnymi aplikacjami bez jakby zauważenia przechodzi, to z jednej strony, a z drugiej strony aplikacja autoryzująca nasza pomaga nam też w integracji z zewnętrznymi partnerami. Jeżeli my do partnera mówimy, że to jest autowa autoryzacja, no to partner już na dzisiaj wie, ok, co to znaczy, tu się powinienem spodziewać takiego tokena, a wtedy go potrzebuję wymienić na taki token. Ok, no i jest to jakiś standard i to była taka duża zmiana, która pozwoliła nam się podłączyć, która nam pozwoliła jakby podłączać nowych partnerów. Okej, a właśnie powiedziałeś mikroserwisy, bo też w jednym z wywiadów wcześniejszych pamiętam, że mówiłeś, że mikroserwis to jest przyszłość, że to jest przyszłość też Infaktów, w którą chcecie iść. A coraz chyba częściej się słyszy, albo pojawiają się już takie głosy, że mikroserwisy nie są najlepszym rozwiązaniem, że niektóre firmy wracają do monolitu. Jak to wygląda teraz u ciebie? Nadal tak czujesz, że mikroserwis to jest to i Myślę, że tutaj była taka fascynacja bardzo duża mikroserwisami. Ja uważam, że wtedy część organizacji, w tym Infakt, doszliśmy do nanoserwisów, w sensie te rzeczy były tu mikro i one spowodowały, że to nie był najlepsza implementacja, to z jednej strony, a z drugiej strony jakby jednak oprócz tego, że mamy fascynację mikroserwisami, dobrze jest popatrzeć, jakie jest tutaj przepięcie od strony biznesowej, jaki jest ten bounded context biznesowy, który powinien spowodować dobrą implementację. Jakby zobaczenie tego bounded contextu czy tego użycia biznesowego pomaga wtedy zespołowi programistycznemu, architektowi dobrze to zaprojektować, nie zaprojektować ani tu mikro, ani jakby za dużego. Więc, ale tak, była na pewno taki moment, gdzie wszyscy się bardzo tak
cieszyli i Tak. się ścigali na to i my mamy tutaj 100 ileś mikroserwisów, a mamy 200 ileś. Nie? Na dzisiaj mamy 29 aplikacji, które obsługują, które pracują dzisiaj na to, żeby klient miał proste wystawienie faktur, prostą księgowość, prosty open banking. Open banking. Wiedziałeś, że zapytam. No w końcu się stąd znamy. Poznaliśmy się właśnie, bo jesteście, w sumie macie swój certyfikat TPP, macie certyfikat ISO-wy i współpracujecie z nami przy naszym produkcie Wizapi. I może powiedz coś o otwartej bankowości, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czym jest, jak to wygląda, jak to się zaczęło u was. Tak, dla nas bankowość się bardzo łączy z księgowością. Te dwie dziedziny dotychczas były mocno rozdzielone, powiedzmy 5-6 lat temu, natomiast na dzisiaj one się łączą. Widać to, że klienci, którzy korzystają z bankowości online, korzystają z księgowości online, chcieliby mieć te rzeczy razem. No i tu nasza współpraca, też ilość klientów, którzy wspólnie podłączyli rachunek i którym my pobieramy historię rachunku bankowego dzięki waszemu rozwiązaniu i którym maczujemy koszty, maczujemy przychody. To ci klienci cenią, dodają rachunki, odświeżają zgody, które są na to potrzebne. No i to jest taki też przykład API. Stanęliśmy 2-3 lata temu przed takim punktem, czy powinniśmy sami próbować się podłączyć i robić integrację Ze wszystkimi bankami. Tak, ze wszystkimi bankami. Niby mając wspólną dokumentację, niby większość banków jest we wspólnym, ma tą implementację taką samą. No Polish API wszędzie jest takie samo. Tak, teoretycznie. Natomiast wtedy stanęliśmy przed takim punktem, czy my to chcemy robić sami, czy lepiej by było poszukać partnera. No i w tym kontekście API-owym i też naszej współpracy, to jest tak, że wtedy podjęliśmy decyzję, że potrzebujemy znaleźć dobrego partnera. Oczywiście akurat nam się tutaj udało znaleźć dobrego partnera. Jakby się nie udało, wiadomo, że trzeba to robić samemu, ale tu nam się udało znaleźć dobrego partnera. No i ta współpraca nam bardzo dobrze działa. Dzięki temu my się możemy skoncentrować dużo bardziej na kolejnej warstwie, czyli mając dane z rachunku bankowego, co my temu klientowi na końcu powinniśmy dostarczyć, a z mojej perspektywy nie musimy się zastanawiać nad tym, który bank tam dobrze w pewien sposób implementuje Polish API, a inny bank troszkę inaczej. No to dla mnie jest bardzo duża wartość biznesowa i tego dla klientów też dostarczenia tego produktu, że jedna rzecz to jest dostarczenie produktu, ale druga rzecz to jest kiedy my ten produkt dostarczymy. Dzięki integracji z wami, z mojej perspektywy, my ten produkt dostarczyliśmy pewnie co najmniej 12 miesięcy wcześniej, niż byśmy go sami dostarczyli. No i dzięki integracji z wami mamy też taką pewność, że to jest wasza część i wy swoją robotę wykonujecie dobrze. Dzięki temu wspólny nasz klient będzie miał dobrą usługę, a osoby z nami pracujące, programiści z nami pracujący też są bardzo zadowoleni z współpracy z wami, no bo dobrze się integrować z API, ale dobrze się też integrować z sensownym API, więc to też z naszego punktu. Bardzo, bardzo miło mi to wszystko słyszeć. A powiedz mi, czy wprowadzając w sumie usługę AIS, czyli dostęp do rachunku bankowego nawet do 4000 dni wstecz, czy miałeś takie obawy na przykład, że wasi klienci nie będą chcieli udzielić zgody? Tak, to była zawsze taki pierwszy punkt, czy my sobie zawsze wyznaczamy takie poziomy, czy 100 osób nam udzieli zgody na dostęp do rachunku. Wtedy jakby pierwsze 100 osób nam gwarantuje to, że może nie gwarantuje, jest takim punktem, że czyli użytkownicy chcą z tego skorzystać, więc to był też taki element, że czy użytkownicy z tego skorzystają, czy nie, ale to my też cały czas rozmawiamy z tymi klientami, jakby słyszymy to, co oni mówią, sami też prowadzimy jakby spółkę, więc jakby widzimy jako zarząd spółki, z jakimi problemami się dzisiaj mierzymy. Tak. I co mówią? Bo powiedziałeś, że udzielają tej zgody. Nie wiem, czy możesz powiedzieć, jakie to są liczby, jakie to są skale, czy to jest coś, co chciałbyś zachować? No jest to już masowa dzisiaj usługa. To już jest jakby, to nie jest taka jakaś tam grupa friends and family, tylko to już jest masowa usługa, gdzie użytkownicy, jakby znaczny procent naszych użytkowników jakby korzysta. Są bardzo zadowoleni z tego, że z jednej strony przychody na podstawie historii rachunku bankowego, my przychody oznaczamy, wiemy, które faktury zostały zapłacone, koszty, więc jakby klienci są bardzo zadowoleni
tego, jak to działa. Czyli końcowym klientom, tak bardzo w sumie podsumowując, odpada duża ilość pracy, bo nie muszą przechodzić przez wszystkie faktury, przysyłać ich do księgowego, tylko księgowy ma już bezpośrednio do nich dostęp i je rozlicza. Tak, no i z naszej tutaj współpracy, no to przedsiębiorca, który ma jedną fakturę, nie ma tego problemu, no bo jakby on wie, czy te pieniądze przykładowo wpłynęły. Jeżeli się skoncentrujemy na tej części przychodowej, on wie, czy ta kwota wpłynęła, czy nie wpłynęła. Natomiast jeżeli ten przedsiębiorca ma tych faktur kilkanaście albo niskie kilkadziesiąt, no to tam patrzy na to konto bankowe raz na jakiś czas, no ale nie weryfikuje dzisiaj każdej z tych płatności. I to nasze wspólne rozwiązanie bardzo mu ułatwia to, że on jest w stanie nie myśleć o tym, że Infakt go powiadomi, twoja faktura została opłacona, albo ta faktura minął jej termin płatności, więc zadbaj sobie o to, żeby ona jednak została zapłacona. No i dzięki temu przedsiębiorca nie musi się koncentrować na tej części płatnościowej, no tylko się koncentruje na swoich klientach, na dostarczaniu im dobrej usługi, dobrego produktu, na poszukiwaniu nowych, czyli to, czym się powinien zajmować, a Infakt ogarnia resztę. Infaktuje, tak. Mhm. Właśnie, jak faktury, e-faktury. Temat chyba gorący, co? Jakoś niedawno ogłoszenie, wprowadzenie e-faktur. Nie wiem, czy mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy, jak to będzie wyglądało w sumie dla waszych klientów? Jak to będzie wyglądało dla naszych klientów? Dla naszych klientów my to będziemy, mamy integrację dzisiaj już z Ksefem. Dla naszego klienta będzie to widoczne w interfejsie, my to jakby zakomunikujemy. Nasza rola jest też pomagać klientom i przedsiębiorcom w tym, żeby te rzeczy od strony podatkowo-księgowej nie były dla nich obciążeniem przedsiębiorcom i księgowym z drugiej strony, więc jakby nasz klient będzie miał to wbudowane do oprogramowania. Zrobimy wszystko, żeby jak najmniej musiał się tym zajmować, a technicznie jak to będzie wyglądać, każda faktura, którą dany przedsiębiorca wystawia, będzie lądowała w rejestrze rządowym. Dzisiaj się to już poniekąd dzieje dla przedsiębiorców, którzy są VAT-owcami, no bo jeżeli wysyłamy jednolity plik kontrolny, czy taki jakby zestawienie, upraszczając zestawienie wszystkich transakcji, które dany przedsiębiorca przychodowych i kosztowych zrobił w ostatnim miesiącu, to my to zestawienie, już dzisiaj wszyscy przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami, to jest obowiązkowe, więc jakby to jest zmiana technologiczna, zmiana będzie trochę dla przedsiębiorców, w jaki sposób wystawiamy te faktury, kiedy dokument się staje fakturą, a kiedy nie. Natomiast to jest tylko kolejny krok do tego, żeby była też taka bezobsługowa księgowość. To nam pomaga też w tym, że ta księgowość jest bezobsługowa, ponieważ na przykład w ramach tego rozwiązania rządowego będzie też możliwość dostępu do kosztów, czyli jeżeli jakiś klient coś kupisz od danej osoby, od danej firmy, no to dzisiaj musisz pamiętać o tym, żeby dostać tą fakturę, B, żeby ją wysłać do księgowej, załączyć do oprogramowania. Natomiast w momencie, kiedy KSEF będzie już taki produkcyjny, no to ty nam jako swoim księgowym dasz dostęp odpowiednio tam zawężony do KSEF-u i my będziemy od razu widzieć wszystkie faktury, które wpłynęły. Więc jakby zejdzie z ciebie obowiązek tego, że na Orlenie czy na dowolnej innej stacji benzynowej musisz pamiętać, żeby tam jednak tą fakturę przynieść, zabrać, nie zginęła w aucie. Rewelacja, szczególnie właśnie jak to jest właśnie fajny przykład, który podałeś. Jedziesz na Orlen, tankujesz, faktura, albo idziesz potem na spotkanie z klientem, lunch, kolejna faktura. Wszystko masz w jednym miejscu. Tak, te faktury później lądują w schowku w samochodzie, w kieszeni tam, obok gumy. Tak, płowieją, jak są jeszcze te takie paragonowe, więc to musisz zdążyć zrobić jej zdjęcie. My to bardzo ułatwiamy naszym przedsiębiorcom, że oni jakby robią to zdjęcie i już w momencie, gdy go zarchiwizują, to nawet jeżeli ta faktura się zgubi, no to A, wiadomo za co była, B, wiadomo jaki miała numer, C, wiadomo kiedy była wystawiona, więc zawsze możemy się udać o duplikat do tego wystawcy, bo wiemy kiedy, za co i jaki był wręcz numer tej faktury. Natomiast jeżeli w takim klasycznym biurze rachunkowym po prostu zanosimy te faktury i nie będziemy pamiętać, no to jest dużo trudniejsze. Także wszystkie tu online'owe rzeczy też bardzo ściągają z przedsiębiorców obowiązek pamiętania o tym. Skąd bierzecie pomysły? Słuchaj, powiedziałeś sztuczna inteligencja 7 lat temu, open banking teraz.
zaraz, co będzie następne? I w ogóle jak wygląda ten proces powstawania pomysłów? Rozmawiacie, nie wiem, z interesariuszami, czy raczej siedzisz ty i twój wspólnik? I jak to się dzieje? O, dobre pytanie. No dużo na pewno rozmawiamy z klientami. To jest jakby to, co klienci jakby mówią, czy to rozmawiamy przez oczywiście dział obsługi już teraz taki bardziej zorganizowany sposób, czy dla mnie to jest też taki bardzo ciekawy moment, jak mogę porozmawiać z księgowym, mogę porozmawiać z przedsiębiorcą, który mówi, że korzysta z Infaktu, no i zawsze robię taki mały wywiad. A co tam ci się najbardziej podoba, co ci, wiesz, a gdzie się ostatnio był jakiś taki moment, że nie wiedziałeś. Bo te takie jakby wrażenia od tego takiego przedsiębiorcy, który bezpośrednio współpracuje z oprogramowaniem, no to są takie, no ciężko je w jakiś inny sposób. Można je zrobić badaniami i tak też robimy, ale ja bardzo lubię tak porozmawiać z przedsiębiorcą. Działa ci ten Infakt, czy nie działa ten Infakt. Czyli tak wychodzisz bezpośrednio do użytkowników i starasz się jak najlepszy wywiad przeprowadzić. Teraz już tak, teraz już jakby jest kilku tych klientów, którzy korzystają z naszego rozwiązania, więc to już jest trochę, myślę, że trochę więcej prostsze. niż kilku, no nie oszukujmy się. Trochę prostsze, ale tak. Przy każdej możliwej okazji, jak ktoś mówi, że korzysta z Infaktu, mówię, o dobra, no to co tam? Co tam ci ostatnio zadziałało, co ci nie zadziałało, a z którego produktu? Czy już open banking podłączony? Czy podłączone, dlaczego podłączyłeś, jaką miałeś obawę, że nie podłączyłeś, co tutaj była za historia. To jakby ja jestem bardzo ciekawy tego, jak ten użytkownik o tym myśli, no bo potem też pracując z zespołem deweloperskim to jest jakby dobrze to rozumieć. No i też jakby coraz więcej osób też ja bardzo zachęcam po to, żeby deweloperów, team leadów, bo też jakby mamy już tam 30 parę osób w Infakcie, więc jakby kilka zespołów jest. Na czele każdego zespołu jest lider, który z jednej strony jakby pracuje z zespołem, ale też jakby bardzo ważne, żeby ten lider rozumiał tego klienta. Dla kogo my tam na końcu tworzymy to oprogramowanie? Czy je tworzymy do szuflady? To tak niedobrze. Czy szkoda czasu trochę. Energii życiowej, to jakby to w Infakcie na pewno jest. Jakby nie tworzymy oprogramowania do szuflady, tylko jakby to oprogramowanie jest realnie używane przez klientów, widać, oni się kontaktują, mówią co dobrze, mówią co nie działa. To taka też dużo mówią, że coś nie działa? Czy dużo mówią, że nie działa? Nie. Często mówią, że tak na przykład coś nie rozumieją albo chcą dopytać. Mówią, u mnie działa. To mamy też jakby księgowych, więc jakby jednym z elementów, który jest, to księgowi między sobą też rozmawiają. Mamy grupę dla przedsiębiorców takich bardziej bliższych nam, no to ci Grupę? Grupę na Facebooku. Grupę na Facebooku przedsiębiorców, którzy też sobie nawzajem doradzają, co może działać, jak coś rozwiązać. Generują pomysły pewnie. Generują pomysły, my możemy te pomysły walidować. To podłączenie z bankowością to był taki pomysł też, który słyszeliśmy od przedsiębiorców. Czy od księgowych, że no dobrze, ale dalej muszę ten wyciąg bankowy księgować. Czy to by jakoś nam nie dało radę pokombinować? No i zawsze coś da radę. Ekstra. Powiedz mi jeszcze, mam takie jedno pytanie tutaj od kolegi z zespołu, też kolega pyta, był ciekawy, jak to wygląda u was z bezpieczeństwem danych. No bo nie oszukujmy się, macie bardzo dostęp do wielu danych często newralgicznych. Jak dbacie o to, żeby one były bezpieczne? Dużo na to czasu poświęciliśmy i cały czas poświęcamy na to. To był taki, dawno temu to był taki główny punkt, jakby czy użytkownicy nam zaufają, że my o te dane dobrze zadbamy i my dzisiaj jesteśmy w stanie o nie lepiej dbać niż to, że masz je u siebie bezpośrednio na komputerze. Z jednej strony dbamy w taki sposób, że je backupujemy, no to nic jakiegoś takiego specjalnego, ale dbamy o to, że po pierwsze szkolimy siebie nawzajem, jak tu dbać o bezpieczeństwo deweloperów, testerów. Siebie nawzajem? Deweloperów, testerów, osoby z działu obsługi, jak to zrobić, żeby nie być ofiarą ataku, jakie są dzisiaj najbardziej popularne ataki, jak tu sobie z nimi radzić, dlaczego warto z menadżera haseł korzystać, co nam to powoduje, jak to przed phishingiem chroni, to są takie wszystkie rzeczy, które się szkolimy. Nasi również testerzy, którzy uczestniczą w tworzeniu oprogramowania typu BERP, bardzo tam aktywnie korzystają po to, żeby cały czas ten punkt bezpieczeństwa był
był wbudowany. Mamy code review, które jest pod tym kątem, mamy statyczną analizę kodu pod kątem bezpieczeństwa. Korzystamy również raz na rok, 2 razy w roku z zewnętrznych testów penetracyjnych. Zewnętrzna firma przychodzi i próbuje się w taki dostać, włamać i zawsze Kliknij w ten link, jestem bogatym przedsiębiorcą. I wygrałeś iPhone'a, tak? Dokładnie. Więc to mamy zewnętrzne testy penetracyjne, z których później jakby rozmawiamy o tym, co nam z tego wyszło. Jest też taki automatyczny, jak i ręczny przegląd kodu. Zewnętrzna firma robi nam audyt naszego kodu, gdzie oprócz tego, co działa na produkcji, w sensie oprócz tego jakby produkcyjnego kodu, gdzie być może widząc ten kod od środka, gdzie tam się można dostać, mamy program Bug Bounty, gdzie to jako jedna pewnie z niewielu jeszcze firm w Polsce, ale coraz bardziej się popularyzuje. Bug Bounty, w ramach którego płacimy pentesterom. Właśnie byłem ciekaw, macie cały czas nowości, byłem ciekaw, czy u was też jest polowanie na robaki. Jest. Cały czas. To jest od 2019 roku uruchomiliśmy program Bug Bounty. Więc... Dużo się znalazło, czy tak? Były przypadki, że... Jakieś takie skomplikowane, czy oczywiste? Skomplikowane raczej skomplikowane. Były przypadki, ale jakby mamy to jako taki program, który też jeszcze z innej strony nam tutaj pomaga. On jest działający, aktywny. Widzimy to po logach, że tam pentesterzy próbują się tam dostać. No i jakby część rzeczy nam zgłaszają, my wypłacamy nagrody, więc zachęcam bardzo do tego, że jeżeli ktoś by chciał spróbować się włamać do Infactu, to program Bug Bounty. Właśnie nasz administrator, taki główny administrator Witek, często opowiada o cyberbezpieczeństwie. I tak może mu podpowiem, że druga pensja na Bug Bounty w Infactie. Bug Bounty jakby działa, jest coraz też bardziej popularne, to też taki dobre, to jakby jako koncept tego, że... No tak, bardzo fajny. Że my to udostępniamy, że też jakby rozmawiamy, robimy też obsługę, no to takie też krążą po internecie, że ktoś znalazł błąd, wysłał i nikt z nim nic nie zrobił. Nie? Więc jakby my mamy osobny jakby zespół, który się zajmuje obsługą programu Bug Bounty po to, żeby rozmawiać z tymi, którzy zgłosili, zadbać o to, żeby ta nagroda została wypłacona, tak żeby to być w 100% fair. Super. To powiedz mi już tak totalnie na koniec, co będzie następnym krokiem w Infactie po e-fakturach? Nie wiem, czy możesz zdradzić. No, macie sztuczną inteligencję, open banking, KSEF. Coś szykujecie jeszcze dla przedsiębiorców? Wiesz co, myślę, że jakby dobre dogranie tych rzeczy to jest już duża sprawa po to, żeby te rzeczy, oprócz tego, że je wprowadzimy, żeby one działały tak płynnie, żeby przedsiębiorcy jeszcze mniej się musieli zajmować. Każda z nich to tam kawałek pracy jest, także to tak się dobrze opowiada, a potem jest dużo pracy, dużo do tego utrzymania. Także myślę, że zrobienie każdej z tych rzeczy dobrze dla tych przedsiębiorców robi dobrą robotę, dla deweloperów daje fan z tego, że można tworzyć oprogramowanie, a przedsiębiorcy korzystają, jest nowoczesne. Aktualizujemy wersję też, pomimo tego, że jakby nasze oprogramowanie ma 15 lat, no to my jesteśmy na najnowszej wersji Rubiego, na najnowszej wersji Railsów. To są na przykład jeszcze rzeczy z bezpieczeństwa, które bardzo dbamy o aktualizację bibliotek. Tak. Super. To co? Dzięki ci jeszcze raz, Sebastian. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I naprawdę świetnie, że się zgodziłeś w ciemno jako pierwszy gość. Jestem bardzo dumny i zadowolony. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.